Dzień dobry, Mateusz Wiliński. Witam Państwa w studiu Wyższej Szkoły Logistyki. Razem ze mną dzisiaj osoba, która gości po raz pierwszy w tym pomieszczeniu, Paweł Kornasz, kierownik logistyki kontraktowej. Osoba, która pracuje w Ecol Logistics, czyli tej spółce, która łączy się z DFDS. Pawle. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło Cię widzieć u nas w uczelni i cieszę się, że mamy szansę nagrania tego materiału. Ale jesteś właśnie osobą nową w naszych relacjach. Powiedz trochę proszę naszym widzom o swojej ścieżce kariery. Od 20 lat pracuję w logistyce. Od jakichś 12 pracuję, specjalizuję się w branży fashion. Tak mnie los poprowadził. W tej chwili również jestem odpowiedzialny za centra dystrybucyjne firm odzieżowych. No ale w związku z tym, że jest to logistyka kontraktowa, zajmujemy się również innymi branżami. Głównie magazynowanie, dystrybucja. Ponieważ to jest 12 lat, jak wspomniałeś, kiedy jesteś związany z logistyczną obsługą branży fashion, to można powiedzieć, że Twoje doświadczenie rzeczywiście jest pokaźne. Tak, dziękuję i również nie ukrywam, że pracowałem dla największych firm odzieżowych na świecie, w tym H&M. Również obsługiwałem Zarę i cały Inditex, także troszkę tego jest. Bogate doświadczenia, a przy okazji zróżnicowana grupa odbiorców finalnych, tych konsumentów, którzy na odzież tych producentów się decydują. No właśnie i to wspomniałeś o tym, że to nie tak, że ty wybrałeś i powiedziałeś, o, logistyka fashion to jest to, co chcę robić, ale trochę, jak rozumiem, przypadek, aktualna sytuacja na rynku sprawiła, że się tym zacząłeś zajmować, ale skoro to jest 12 lat, to znaczy, że dobrze się w tym czujesz, tak? Przypuszczam. Tak, zresztą mocno przez długi czas byłem zainteresowany nie tylko logistyką odzieży, ale również CSR-em i rzeczami związanymi z branżą fashion i logistyką branży fashion. Tak więc jakoś tak tory przekierowały mnie na to, żeby funkcjonować w tym środowisku i w tej chwili również naszymi głównymi klientami są właśnie firmy z branży odzieżowej, nie tylko fashion, ale również outdoor. Także czujemy się, ja i mój zespół czujemy się w tym naprawdę dobrze. To jest trudna logistyka, czy nie? Na pewno specyficzna z tego powodu, że ubrania jako takie nie posiadają, nazwijmy to, opakowań, które są powtarzalne. Szczególnie na przykład w okresach zimowych. Ubrania, które są zazwyczaj na magazynie, są w woreczkach i wyobraź sobie, że ten sam artykuł, kiedy przyjeżdża od producenta, może wyglądać zupełnie inaczej, w sensie gabarytowo, niż na przykład po zwrotach. W związku z tym na pewno dużo trudniej jest zautomatyzować pewne procesy, no ale to też jest jak gdyby specyfika tej branży. Poruszyłeś kwestię zwrotów. Rozumiem, że również tą częścią procesu się zajmujecie, obsługą zwrotów odzieży. To jest zwrot na poziomie B, to jest zwrot z sieci handlowych, czy to jest zwrot na poziomie konsumenckim C? Nazwij to jak chcesz. Wszelkiego rodzaju zwrotami się zajmuję. I ze sklepów, i z dużych sieci, i z dużych marketplace'ów, jak również bezpośrednio od klientów. Także zwroty transgraniczne. W sensie mamy współpracę z firmami, które zbierają na przykład w Niemczech albo we Francji zwroty i my je przyjmujemy i przywracamy z powrotem. Krótko rozmawiamy, a pojawiło już się wiele haseł, które odnoszą się do szczegółowych podprocesów, które składają się na całość logistyki odzieży. Wrócimy do tych tematów za moment. Jak nie wrócić, skoro rozmawiamy z ekspertem. Ale na moment przejdźmy do Ecol Logistics, naszego partnera z wieloletnim doświadczeniem. Łączy nas świetna historia współpracy i to bardzo zróżnicowanej, za którą jesteśmy wdzięczni. Ale teraz pojawia się też kolejny gracz, DFDS, ta organizacja, która kupiła spółki europejskie, również Ecol Logistics w Polsce. I wydaje się, że to jest taka ilustracja świetna trendu, który w tej dużej logistyce jest już widoczny. Powstają coraz więksi gracze
a przy okazji znane brandy łącząc się, uzupełniają swoje kompetencje. Jak to wygląda w przypadku Ecole i DFD? Gdybyś kilka słów na ten temat powiedział. Słusznie zauważyli, że chyba jest taka tendencja rynkowa, szczególnie po COVID-zie, firmy zajmujące się transportem morskim chyba chciały zejść również na ląd. To w tym przypadku wydaje się, że jest podobne, natomiast jest to całkiem sensownie przemyślana strategia jak gdyby rozwoju. DFDS na początku swojej działalności skupiał się na transportach promowych, szczególnie ludzi, później wszedł w cargo. Ma również swoje porty i w związku z tym zaczął rozwijać transport jako kompleksowe usługi, jak również magazynowanie i przejmując Ecole w Europie poszerzył swój jak gdyby zakres, obszar działania. Dzięki temu też poszerzył portfolio swoich usług, ponieważ tam można by powiedzieć, że DFDS był mocno skupiony na transporcie i logistyce produkcyjnej. Z kolei doświadczenia Ecola są dość szerokie w zakresie dystrybucji, magazynowania. Także na pewno firma DFDS dzięki temu może rozwijać się również w innych gałęziach, jak logistyka kontraktowa i jesteśmy tu po to, żeby ich w tym wesprzeć. Czyli kompetencje tych dwóch graczy w połączeniu dają rzeczywiście szeroką paletę działalności logistycznej, transportowej, którą ten większy DFDS będzie mógł oferować swoim klientom na rynku europejskim. Tak, zdecydowanie ilość krajów, które znalazły się w portfolio, pozwolą na to, żeby dużo lepiej zintegrować kwestie transportowe, nie tylko morskie, ale również kolejowe i drogowe. No i oprócz tego z naszej perspektywy właśnie logistyka kontraktowa, dystrybucja LTL, FTL, jak gdyby w połączeniu, w tym miksie pozwala moim zdaniem na to, żeby w przyszłości nasi klienci odczuli pozytywny tego aspekt. Super. Trzymam kciuki, wiem, że proces trwa. Pewnie za jakiś czas będzie już dopełniony, ale do tego momentu pewnie jeszcze sporo pracy przed wami, więc wspieramy te wasze działania, przynajmniej dobrą myślą. Wróćmy do twojego core biznesu, czy do twojej specjalizacji, bo mówiliśmy o trendach. Mówiliśmy, że ten zakup, to, że Ecole wchodzi do struktur DFDS, to jest element trendu. Ale są też inne trendy, które napędzają ten biznes, którym ty się zajmujesz, niezależnie od tego połączenia, tego zakupu, o którym przed momentem mówiliśmy. I to są takie dwa nurty. Tak przynajmniej mnie się wydaje, ale liczę, że ekspert ewentualnie dokona korekty tej opinii. Po pierwsze to są wymogi prawne, szczególnie te w Unii Europejskiej, a po drugie to są preferencje konsumenckie, zachowania konsumenckie, z którymi też producenci się liczą, no bo świadomy konsument chce wiedzieć, co się dzieje z towarem, skąd pochodzi, jak jest obsługiwany, na ile to jest uciążliwe dla środowiska. Zaprojektowaliście nową usługę, która właśnie z tymi zmianami na rynku się wiąże. Z jednej strony z wymogiem prawnym, który się pojawia, a z drugiej strony z oczekiwaniami konsumentów. I myślę, że to też jest bardzo ciekawe, jak tak duża organizacja i tak doświadczona w tym zakresie w obsłudze fashion, czy, tak jak wskazałeś, w tej linii outdoorowej, jak to jest, kiedy ty wraz z zespołem, i rozumiem, że to jest oczywiście działanie na skalę ogólnoeuropejską, jak to jest, kiedy do tej nowej usługi, o której pewnie nam więcej powiesz, nazywa się Restart, jak to jest, kiedy się zabierasz do czegoś takiego? No bo wydaje się to pozornie dosyć proste. Wiem, że są zmiany w przepisach, więc opracowujemy nową usługę, no i omen start i ona działa. Pewnie tak łatwo nie jest. Powiedz, jak to jest. Zaczęło się od tego, że nasi klienci coraz częściej dopytywali i wręcz, przepraszam cię, mówimy o klientach z segmentu B. To są organizacje biznesowe. tak, dokładnie.
prowadzimy dla nich centra dystrybucyjne i zdarzały się już lata temu sytuacje, gdzie załóżmy były jakieś problemy transportowe, czy kontener zamógł, tudzież zawilgotnił się, albo zdarzały się sytuacje, kiedy od producenta z Chin czy z innego kraju przyjeżdżały artykuły, które nie spełniały wymogów jakościowych. I na potrzeby naszego klienta korzystaliśmy z usług zewnętrznych usługodawców, żeby móc prowadzić te artykuły. Pozwólcie od razu przerwę, bo to jest ciekawe, a chciałbym dopytać w imieniu swoim i tych, którzy mniej orientują się w logistycznej obsłudze branży fashion. Taki kontener jest zdejmowany z kontenerowca? Tak. Dokąd on trafia? Do Was? W inne miejsce? Kiedy jest ten moment, o którym mówię, że albo się ocenia, że towar właśnie ze względu na wilgoć nie może trafić do obrotu, nie może trafić do dystrybucji, albo że jakościowo nie spełnia oczekiwań zamawiającego projektanta, no i tym samym po raz kolejna ta sytuacja, w której produkt nie jest kierowany do sprzedaży. Bardzo wiele firm ma swoje wymogi jakościowe i jak gdyby swoją ścieżkę logistyczną. Ponieważ czasem taki kontener, o którym wspomnieliśmy, może trafić do centrum dystrybucji, którego właścicielem jest, załóżmy, firma, która wpuszcza dany towar na rynek. Również sieć handlowa. Czyli na przykład sieć handlowa albo główny magazyn dystrybucyjny. Czasem towar trafia bezpośrednio do klientów docelowych, czyli na przykład innych sieci. Do Was to Ekola też trafia? To znaczy do nas może również trafić, jeśli jest taka potrzeba. W naszym przypadku kontenery, które przyjeżdżają od producentów, trafiają zazwyczaj do dużych portów w Hamburgu czy też Gdańsku. Później transportowany jest ten kontener do centrum dystrybucyjnego albo czasem w innych firmach bezpośrednio do innych centrów logistycznych. I tu faktycznie może wyniknąć jakiś problem w przypadku, kiedy towar już ma trafić na przykład na sklepy i nikt tego nie skontrolował i jest zatrzymany w pewnym momencie. Ponieważ chyba najgorszą sytuacją jest taka, kiedy konsument docelowy albo klient dostaje towar niezgodny w cudzysłowie z opisem, albo posiada jakieś błędy, albo po prostu nie spełnia jakościowych oczekiwań klienta, co może wpłynąć bezpośrednio bardzo negatywnie na odbiór samej marki. Mamy akcje w mediach społecznościowych, krytyka i niezadowolenie. Rozumiem, że i producent, i sprzedawca chcą uniknąć takich sytuacji. Dokładnie tak. Dlatego bardzo często odbywają się jakościowe weryfikacje towaru, który przyjechał. Przerwać. Na jakim etapie to się odbywa i w jakim miejscu? W różnych firmach jest inaczej, bo czasem sam producent na przykład pobiera próbki danego towaru, żeby sprawdzić, czy on z kontenera, weryfikuje, szczególnie jeśli chodzi na przykład o odzież dziecięcą. Tam musi być dodatkowa weryfikacja, czy wszystkie suwaczki, pomponiki, różne takie zewnętrzne aplikacje, czy one są trwałe i spełniają wymogi z tego powodu, że mogłoby na przykład to doprowadzić do tragedii. Oprócz tego jest to też weryfikacja koloru, czy są wszystkie oznaczenia, metki, czy ten towar może być dopuszczony, bo wystarczy, że zabraknie metki z informacją na temat prania albo jakimiś informacjami, że ten towar dopuszczony do obrotu być nie może. Czyli coś, co ładnie wygląda i generalnie jest w porządku, nie ma wad, z wyjątkiem braku tej instrukcji pielęgnacji, nie wchodzi do obrotu. Może tak być. Bardzo częste są również sytuacje, gdzie na przykład źle jest wszyty zamek, albo w złym miejscu wszyta jest metka, albo brakuje jakiejś informacji. Na przykład wyobraź sobie, że idziesz do sklepu, bierzesz koszulkę, patrzysz LK, a to jakieś takie jest za małe, bo na przykład wewnętrzne metki się nie zgadzają z faktycznym rozmiarem danego towaru. I kiedy to już jest w sklepie, to już jest olbrzymi problem. Natomiast dużo osób odpowiedzialnych za to stara się, żeby ten towar w ogóle do sklepów nie trafił. Czyli możemy powiedzieć, że od grubych wad, takich jak na przykład złe naniesienie aplikacji w odzieży dziecięcej, już pomijam niewłaściwy skład materiałów, niedopuszczalny skład materiałów, po pozorne drobnostki, jak na przykład brak wszytej instrukcji pielęgnacji, to wszystko to jest ta paleta niedogodności, ustery, która sprawia, że
towar ostatecznie nie będzie skierowany do sprzedaży. Tak. Warto dodać też o jakichś dziurkach na guziki albo samym braku guzików, źle wszyty suwak. Tego typu rzeczy zdarzają się niestety, czy jakieś takie niedoróbki albo w cudzysłowie wiszący szef. To też Jakieś nitki takie, które gdzieś tam tak dochodzą i na przykład wśród coś jest niedoszyte i już nie może przejść jak gdyby bezpośrednio do sprzedaży, bo nie spełnia jakościowych wymogów wkrótce. Okej. Fajnie, że użyłeś tego słowa, że nie może wejść, ale znaczy, że może wyjść po naprawie, bo to jest ciekawe. Tak, najczęściej tego typu rzeczy fajnie jest, jak są przerabiane i trafiają jak gdyby do pierwszego obiegu. Niestety w takiej ogólnej świadomości około 30% wszystkich ubrań w ogóle nie trafia do sprzedaży. Czyli to jest lwia część produkcji. Tak, natomiast nie są to błędy produkcyjne, bardziej nietrafione kolekcje, nadprodukcja i tym podobne rzeczy. I w tych 30% również znajdują się te ubrania, które nie spełniają oczekiwań jakościowych, bądź są być może nie do końca zgodne z projektem. To, co powiedziałeś, jest znowuż bardzo ciekawe, bo powiedziałeś, że to są nietrafione projekty, czyli projektanci trochę nie rozpoznali potencjalnych gustów odbiorców, albo nazwijmy to tak, konsumenci jeszcze nie dorośli do tych projektów, potrzeba jeszcze czasu, ale skoro to jest 30% produkcji, Średnio mówi się około 30%. no właśnie, ta statystyka jest niepokojąca, bo to znaczy, że poprawnie, ale marnujemy bardzo dużo surowców różnego rodzaju. Bawełny, pewnie też tych elementów, które są wykonane z tworzyw sztucznych, z metalu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli teraz patrzymy na to, ile się kupuje w ogóle odzieży, jakie mamy nawyki, no przecież są sieci handlowe, które, czy marki fashion, które specjalizują się w dostarczaniu ciekawej, ale też niedrogiej odzieży, takiej, którą można kupić bez większego wysiłku finansowego, ale też koncepcja jest taka, żeby na przykład w ciągu sezonu można było dokupić kolejne elementy z kolekcji. No to znaczy, że tego wszystkiego, co się marnuje, tak chyba możemy nazwać, właśnie tej odzieży, która nie trafia, nawet klient nie ma szansy kupić, jest bardzo dużo. Co z tym się robi w logistyce? Czy logistyka może być pomocna w tym, żeby zredukować te nadmiary, które nie są wykorzystywane, czy nie są kierowane właśnie do sprzedaży, klienci ich nie kupią. Za nietrafione korekcje niestety odpowiedzialności wziąć nie możemy. Jasne. Natomiast absolutnie dużym problemem jest to, że te ubrania niestety muszą zostać zutylizowane, zostać wyrzucone. Przynajmniej do tej pory tak było. Przepraszam, że 30% po prostu niszczymy. Nie trafia do sprzedaży i są różne firmy mają różne metody. Niektóre firmy robią tak, że sprzedają gdzieś, nazwijmy to, krajem trzeciego świata. Niektórzy usuwają metki i sprzedają to jako pełnowartościowy towar, natomiast pod innym brandem, sprzedają to gdzieś indziej po prostu. Ale jest też lwia część produktów, z których nie możesz usunąć loga czy marki, no i to w związku z tym, żeby wizerunek marki nie ucierpiał, no najlepiej byłoby to zutylizować, ponieważ nie możesz sprzedać artykułów z jakimś błędem do swoich konsumentów, no więc najlepiej byłoby to teoretycznie wyrzucić. No i właśnie jak gdyby restart, o którym wspomniałeś, to właśnie jedna z takich usług, które z naszej perspektywy mogą bardzo pomóc producentom, właścicielom marek. Kiedy mówisz nasza perspektywa, to jest czyja? To jest perspektywa Ecole DFDS? Czy perspektywa DFDS, moja, jak również chyba Unii Europejskiej, w związku z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, która wyszła w 2023 roku, żeby te firmy bardziej przyjrzały się
nie tylko samej produkcji, ale również łańcuchowi logistycznemu i żeby bardziej fokusowało się na tych, nie tylko na korze swojego biznesu, czyli produkcja i sprzedaż ubrań, ale również na wszystkich częściach dookoła. Jak skrócić łańcuchy dostaw, jak zrobić tak, żeby były bardziej ekologiczne, chociażby w kontekście transportowym. No i oczywiście co z całym obiegiem tej odzieży. I tutaj Unia Europejska bardzo mocno się skupia na recyrkulacji, na nadaniu ubraniom drugiego życia. Natomiast my jako DFDS chcemy się skupić na tym, żeby wspomóc producentów i właścicieli marek w tym, żeby nie trzeba było na przykład wyrzucać całego kontenera, czy nie wprowadzać danego produktu na rynek przez to, że są jakieś błędy czy wady produkcyjne. Bo wiesz, bo z tym też jest na przykład problem tego typu, że taka firma, która ściągnęła ten kontener, nie może go wprowadzić do sprzedaży. Tu jest pewnie kwestia dogadania się z producentem, ale ten towar zazwyczaj już nie wraca z powrotem do producenta kraju, w którym powstał. Trzeba było za to zapłacić. Dokładnie. Także tutaj wchodzi również rola ubezpieczyciela, ale problem w cudzysłowie ten towar zostaje. Zależy nam na tym, żeby wspomóc producentów w tym, żeby ten towar, który mógłby bez problemu trafić do sprzedaży po pewnych przeróbkach, zmianach, naprawach, poprawkach, żeby on trafił do pierwszego obiegu, żeby to był pełnowartościowy towar. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, Restart to jest taka usługa, która ma polegać na zagospodarowaniu tej części dostawy, która z różnych względów nie może trafić bezpośrednio do sprzedaży i tym samym do konsumentów. I w tym zakresie, w jakim jest możliwa naprawa, usunięcie wady, to te działania będą skupione w ramach realizacji tej usługi. Dokładnie. Nie skupiamy się na zwrotach konsumenckich i nie skupiamy się na drugim obiegu odzieży, skupiamy się na dużych wolumenach produkcyjnych, które nie mogą trafić do sprzedaży. Bo spotkałem się już z czymś takim, że jedną z takich wizji, nazwijmy to, w związku z ESG czy z odpowiedzialnością producentów, jedną z takich wizji jest to, żeby naprawić te ubrania na przykład w jakichś punktach napraw, przy sklepach i to jest super. Natomiast, ale to pewnie jakoś już jednostkowo zupełnie. Dokładnie tak. Natomiast problem pojawia się taki, że są wyspecjalizowane firmy, które zajmują się produkcją odzieży. Są wyspecjalizowane punkty napraw odzieży, ale to są zazwyczaj, powiedzmy, nawet nie kraftowej, to nawet nie jest kraj, jest tylko punkty takie podstawowe usługi, jeśli tego zrobić. Dokładnie tak. I problem jest z wolumenem logistycznym, bo jak szukaliśmy dla naszego klienta firmy zewnętrznej, która na przykład mogłaby wyprać, wyprasować, bądź poprawić, naprawić wolumeny rzędu 800 kartonów kontenera bądź 2, wtedy jest problem z możliwością przerobienia tak dużych ilości towarów i bardzo często te firmy też nie są przygotowane do tego, żeby z takimi wolumenami sobie poradzić, bo wiesz, oprócz samej naprawy odzieży, mówimy jeszcze na przykład przy praniu, że należy wyciągnąć metki, te swing tagi wiszące, trzeba ten towar przygotować i on później musi trafić, być otagowany z powrotem tak samo, trafić do woreczka z odpowiednim kodem kreskowym albo kodem QR, co będzie odpowiadało, czyli trzeba stworzyć również tą etykietę zazwyczaj i wpakować z powrotem do jednostki logistycznej, typu do kartona zbiorczego. Przerwę ci, bo używasz takich określeń, które oczywiście są słuszne, trochę tajemnicze. Kiedy? Ale nie, to moja rola, żeby się dopytywać, twoja, żeby opowiadać, więc wszystko dobrze. Bo Paweł, powiedziałeś? Duże ilości. Tak. Wolumeny. No właśnie, o jakich ilościach, o jakich wolumenach mówimy? Mówię, że był kłopot ze znalezieniem usługodawcy, który sporą partię towaru byłby w stanie doprowadzić do porządku, biorąc, czyszcząc. I teraz wymieniłeś te wszystkie usługi dodatkowe w postaci zdjęcia metek, zdjęcia informacji, która jest usuwana przez klienta, etykiet i tak dalej, ponowno niesienie spakowania. O jakich ilościach mówimy? Nie wiem, czy ty możesz nam powiedzieć przykładowo ilości sztuk z opakowań zbiorczych, czy jest tak, żebyśmy mieli
wyobrażenie, jakie to są ilości, skoro mówimy, że to są spore wolumeny. No, na przykład jakiś czas temu mieliśmy ponad 7000 sztuk, które musiały przejść pewien proces. No, ponad cały kontener ubrań. No, 4000 to już robi wrażenie w takim kontekście, że trudno sobie wyobrazić, żeby takie przysklepowe punkty interwencji krawieckich nagle sobie z tym miały poradzić. Uwierz mi, próbowaliśmy nawet z kilkoma punktami naraz się dogadać. Niestety do tego dochodziły dodatkowe koszty logistyczne, bo na przykład trzeba było wziąć pół palety, czy po 7-8 kartonów, zawieźć do jednego punktu, zawieźć do drugiego, zawieźć do trzeciego. Nie mieliśmy pewności, czy wszystko tam... Czy taka kurierka właściwie dokładnie między tymi poszczególnymi punktami. Taki wyjazd w jedną, w drugą stronę, to są dodatkowe koszty logistyczne. Rozumiem też, że nie ma standaryzacji, skoro trafiamy do różnych punktów, do różnych podmiotów. One, umówmy się, pewnie robią to najlepiej, jak tylko potrafią, ale to nie oznacza ujednolicenia, prawda? Prawdopodobnie tak przypuszczam. Tak, i tu jeszcze jest kwestia kontroli. W związku z powyższym, no i to jest jeszcze, jak gdyby bardzo ważną kwestią jest to, że ten towar, który ma trafić na sklep, on ma trafić jak najszybciej, bo pojawił się nowy sezon i akurat tego artykułu czy tej serii brakuje. Także tutaj też bardzo ważną rzeczą jest czas. I jak gdyby współpracując czy szukając takich rozwiązań na zewnątrz, stwierdziliśmy, że chyba jednak lepiej będzie, jak my się tym zajmiemy, i ponieważ mamy miejsce, mamy doświadczenie w logistyce nie tylko B2B, ale B2C, i potrafimy stworzyć taki łańcuch procesowy, jeśli chodzi o obsługę tego typu działań. W związku z tym dla nas tak naprawdę jest łatwiej sobie przerobić taki cały kontener, niż zajmować się, tak jak wspomniałeś, kurierką i generować dodatkowe koszty. I przy okazji organizować mnóstwo drobnych operacji. Dokładnie. Mówiliśmy na początku o twoim długim doświadczeniu Ekola w obsłudze przedsiębiorstw, producentów z obszaru fashion. Wiemy już w takim razie, skąd wzięła się ta decyzja, żeby ta wrażliwość na to, żeby na potrzeby tej grupy przedsiębiorstw, i decyzja, żeby odpowiedzieć na te potrzeby. I trochę już zacząłeś mówić o tym, co też mnie bardzo interesuje i co pojawiło się w moim pytaniu. Mówiąc choćby o konieczności organizacji ewentualnej wielu drobnych działań, czasochłonnych, kosztochłonnych, to jakie są największe wyzwania, które stanęły przed wami na etapie projektowania tej usługi? Co było najtrudniejsze? Bo jest wiedza, macie świadomość, co trzeba zrobić. Macie świadomość, jak funkcjonują producenci, jak funkcjonuje łańcuch dostaw. Producenci, a też jeszcze wcześniej przecież organizacje, które projektują to, gdzieś zamawiają i wykonanie, później łańcuch dostaw. Macie dobrze zdefiniowaną waszą rolę w tym procesie. I pytanie, jak zaczęliście definiować trudności i co w tej grupie trudności, które na pewno się pojawiły, było dla ciebie zaskoczeniem, gdy idzie o skalę, zakres, intensywność? Ciekawe pytanie. Dlatego, że zaczęliśmy dość naturalnie. Czyli zaczęło się od potrzeby poszczególnych klientów, żeby sprostać ich oczekiwaniom w kontekście naprawy, prania, prasowania czy przywrócenia tych artykułów. Zapytam, kto był pierwszy? Oni czy wy? Oni. Czyli wy dostaliście jasny sygnał od klientów, że byłoby dobrze, gdyby taka usługa się pojawiła, czy trochę inaczej? No nie do końca. Jak gdyby byliśmy biernym obserwatorem, jak to się dzieje, gdzie to ma trafić i z jakimi problemami firmy, z którymi współpracujemy, się borykają. I stwierdziliśmy, że no hej, przecież to nie jest takie trudne, żeby to ogarnąć, na przykład. Czy wyprasować, czy naprawić. Przecież to nie jest budowa rakiety kosmicznej.
Okazało się, że no być może nie całej rakiety, ale jakieś takie podstawy na pewno musieliśmy poznać i to był całkowicie taki nowy obszar dla nas, jak dopasować sprzęt, w ogóle jakie usługi chcieliśmy i jakie usługi wprowadziliśmy do tego, żeby też nie przeinwestować czy tworzyć, tak jak producenci nie trafiają czasem z kolekcją, tak my nie chcieliśmy nie trafić z jakąś usługą. W każdym bądź razie to na pewno było taki pierwszy element w kontekście zdefiniowania, co chcemy robić i co tak naprawdę pomoże naszym klientom, żeby zdefiniować tą wartość. Nie było to trudne, dlatego że sami widzieliśmy właśnie te problemy jakościowe i to, co generuje gdyby kolejne koszty dla naszych klientów. W związku z powyższym tak troszeczkę nieśmiało zaczęliśmy od takich bardzo prostych rzeczy, przechodząc etapami do coraz, powiedzmy, trudniejszych, bardziej skomplikowanych, tudzież bardziej specjalistycznych. I tu pewnie się pojawiły te wyzwania, te potencjalne trudności. Tak, szczególnie jeśli chodzi o jakieś poprawki krawieckie i tym podobne rzeczy, no to już jest zupełnie inna część, to już nawet nie jest logistyka. Niemniej jednak udało nam się skompletować zespół specjalistów, którzy mieli doświadczenie już wcześniej, czy to w szwalniach, czy to w jakichś takich działaniach związanych z odzieżą, z szyciem i tak dalej. Też dopasować odpowiedni sprzęt i no teraz mamy taki, dla przykładu, skupialiśmy się na odzieży, a okazało się, że to nie tylko odzież i teraz mamy taki mały projekt, ponad 1500 kurtek. Firma zmienia całkowicie branding. W związku z powyższym wymieniamy wszystkie metki i wewnętrzne, tutaj na karku i tutaj te wiszące, wszystkie metki wymieniamy. Dogadaliśmy się też bo oni są producentem, żeby wysłali nam jak gdyby informacje, jak sobie życzą, żebyśmy to zrobili, taką wręcz instrukcję. Dopasowaliśmy jak gdyby nasze możliwości pod to i zaczęliśmy taki właśnie projekt, na który daliśmy sobie troszeczkę czasu, bo tutaj już muszę przyznać, że jest to skomplikowane o tyle, o ile jest różnych artykułów, różnego typu odzieży, różnych materiałów. I to są usługi takie, nazwałbym, bardzo elastyczne i trudne do ustandaryzowania. Więc to jest wyzwanie. To jest bardzo duże wyzwanie, że trudno jest zrobić taki cennik, jak na przykład idziesz do Frani i masz kurtka, jakaś kwota. Tutaj może być troszeczkę inaczej, bo mowa też o wolumenach. Zupełnie inaczej się to robi przy, dajmy na te 10 kartonach, a zupełnie inaczej możesz sobie zorganizować pracę i część tych procesów przy na przykład 1000 artykułów, co też ma bezpośredni wpływ na I pewnie na też, bo mówisz o trafieniu w zapotrzebowanie rynku. Przypuszczam, że to też była trudna sprawa, a przynajmniej wymagająca na pewno wielkiego zastanowienia, jakich ludzi zatrudnić, jakich specjalistów i jaki sprzęt kupić i w jakich ilościach. Podobnie z zatrudnionym personelem. Ilu ludzi i jakich specjalności. Tak, nie było to łatwe, nie jest to łatwe, natomiast jak w każdym projekcie masz pewne założenia, później tak naprawdę życie weryfikuje, czy twoje założenia były trafione, czy też nie. Na nasze szczęście bardzo wiele decyzji było trafionych, natomiast również dużo rzeczy musieliśmy poprawić. Niemniej jednak jak gdyby naszym założeniem jest to, że przez cały czas się uczymy i każdy taki projekt jest dla nas takim mini wyzwaniem, mini projektem, przy którym zbieramy doświadczenie, zbieramy również informacje, żeby lepiej zadziałać w przyszłości. Nie, myślisz, kiedy będzie można mówić o tym, że Restart jest usługą dojrzałą, to już jest ten etap, czy jeszcze raczej jesteście na etapie pewnych prób, może prób i błędów, które prowadzą do jej doskonalenia i nadania jej takiego kształtu, który ty na przykład uznałbyś za satysfakcjonujący?
Ten moment nigdy nie nadejdzie. Wiadomo, że proces jest doskonalony i ustępny. Dlaczego? Dlatego, że mówiąc o tekstyliach, tudzież odzieży, mówimy o bardzo różnych produktach. Od majtek, spodni, kurtek, koszul, t-shirtów, czapeczek, to może być naprawdę wszystkie. To mogą być różne materiały, bo to może być bawełna, to może być poliester, elastan. Ogrom. To mogą być również różne zmiany. Czasem możemy mówić o tym, że będziemy zwężać spodnie albo skracać, czasem wymieniać metki, czasem poprawiać szwy, czasem zmieniać logo, czasem zmieniać różnego rodzaju aplikacje. W związku z powyższym każdy z takich procesów, czy każdy z takich działań jest osobnym projektem i za każdym razem się uczymy i nie ma sztampowo, na całe szczęście, takiego rozwiązania, bo to oznaczałoby, że wiesz, że jakiś towar zawsze ma wadę, a tak nie jest. Na szczęście. Na całe szczęście. Dlatego też będziemy się starać dopasowywać i traktować się jako osobne projekty, zbierając doświadczenia, ale to też się będzie zmieniało z tego powodu, że chociażby zobacz, ile masz kurtek. Wiatrówki, softshelle, zimowe, puchowe, z puchem takim, z innym wypełnieniem i to też może wymagać szeregu różnych zmian, czy konieczności i jak gdyby poprawek, napraw. Chociażby wiesz, samo pranie, suszenie czy impregnacja, wszystko to jest tak olbrzymi zakres usług. Wszystko to chcecie robić, a przynajmniej znaczną część. Czy znaczną część z tego robimy, jeśli chodzi o pranie, prasowanie, odświeżanie, poprawki, wymianę metek, nawet wydruk metek tych informacyjnych, bo czasem też zdarzy się, że na przykład będziesz miał, że możesz prać w temperaturze 60 stopni czy 50, a okaże się, że nie, że to jednak powinno być 30. I przed takimi błędami, zanim zostaną wprowadzone na rynek, również wspieramy naszych klientów. Także logistyka wydaje się być nieco prostsza tych towarów, natomiast nasze doświadczenie logistyczne i takie podejście procesowe pozwala nam na to, żeby te takie większe wolumeny przerabiać i na nich działać, i żeby szybko z powrotem trafiło na rynek. Takie jest główne założenie, żeby też nie było to strasznie kosztowne, bo wiesz, jak się tak zastanowimy, jaki jest koszt produkcji danego towaru gdzieś w Azji, później dochodzą koszty transportu morskiego, kolejowego, drogowego, później jednocentrum dystrybucyjny, druki i tak dalej. I teraz ta usługa musi być na tyle jeszcze ekonomicznie uzasadniona, żeby producenci się na to zdecydowali. A klienci chcieli zapłacić tę cenę, którą... Tak, dlatego dla nas dużą wartością jest to, że to będzie towar pełnowartościowy, nazwijmy to z tego pierwszego obiegu, żeby nasi klienci nie musieli, wiesz, robić przecen 50-70%, żeby w jakiś sposób odzyskać ten kapitał, tylko żeby, co prawda dopłacając trochę do tych usług, do tych działań, natomiast żeby był to pełnowartościowy towar, który będzie spełniał oczekiwania docelowych konsumentów. Rozumiem, że branża fashion nie pozwoli ci się nudzić w najbliższym czasie, być może do końca twojej aktywności zawodowej. I chciałbym takim pytaniem zakończyć naszą rozmowę. Paweł Kornasz dzisiaj, kwiecień 2025 roku, opowiedział nam o tym, co aktualnie robi i jakie wprowadza usługi dodatkowe pewnie z perspektywy dotychczasowych doświadczeń. Ale właśnie do początku tych twoich doświadczeń chciałbym wrócić. Gdybyś krótko nam powiedział, ty zaczynający swoją karierę w logistycznej obsłudze fashion 12 lat temu, ponad, spodziewałeś się, że zakres tych usług, ich charakter, ich skala rozwinie się aż tak dynamicznie? Nie, absolutnie nie. Uważam, że nie tylko branża fashion, ale logistyka jako taka niesamowicie się zmienia. To, o czym byśmy pomyśleli 10 czy 15 lat temu na temat tego, jak to wyglądało wtedy w kontekście systemu obsługi, a w jaki sposób to się zmienia w tej chwili, to jest podróż, która będzie trwała i która będzie się zmieniała
tak dynamicznie jak się zmieniała, albo nawet bardziej w związku z automatyzacją, z AI i ze wszystkimi innymi elementami, czy też w kontekście ekonomii, transportu, nie sposób się nudzić i chyba tym bardziej nie sposób przewidzieć, co się wydarzy za najbliższych kilka lat. Dlatego trzeba być tu na bieżąco, bo wymagania rynku też są coraz większe. O tym, jak zaskakująca może być logistyka branży fashion, czego oczekują producenci i czego oczekują konsumenci, miałem okazję rozmawiać dzisiaj z debiutującym w studiu WSL Pawłem Kornaszem, kierownikiem logistyki kontraktowej w Ecologistics. Przypominamy, że Ecologistics łączy się z DFDS. Pawle, dzięki za to spotkanie dzisiejsze i zapraszamy do kolejnych odwiedzin w naszym studiu. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję.